Cześć, tu Kamil. Dzisiaj będziemy pracowali na macierzy. Brzmi groźnie, ale jak zobaczycie z dalszego toku lekcji, będzie to dobra zabawa. Przygotujmy sobie potrzebne nam przyrządy. Karty oraz klocki. Ja przygotowałem sobie od 0 do 50. Wy możecie pracować na dowolnych zakresach. Zaczniemy od rozgrzewki. Będzie to liczenie równą miarą, na przykład co 10. Wyobraźmy sobie, że każdy klocek to dziesiątka. Będziemy teraz na przemian z dzieckiem dokładali klocki i budowali wieżę. 10, 20, 30, 40 i tak kontynuujemy, aż nie skończą nam się klocki. A teraz przejdziemy do zasadniczej części lekcji. Ułożymy nasze karty w macierz. Żeby to atrakcyjnić, zabawimy się w poszukiwacze. Prosimy, aby dziecko pogrupowało nasze karty na mniejsze zbiory. Od 0 do 9, od 10 do 19, od 20 do 29 i tak dalej. Dla ułatwienia możemy podpowiedzieć dziecku, że w pierwszym zbiorze od 0 do 9 znajdą się wszystkie karty z jedną cyfrą. W drugim zbiorze od 10 do 19 wszystkie będą miały jedynkę z przodu. W kolejnym zbiorze od 20 do 29 wszystkie będą z dwójką z przodu. Karty mam już pogrupowane. Teraz każdy zbiór muszę ułożyć w ciągu rosnącym. 0, 1, 2, 3. Czynność tę powtarzam z każdą kolejną dziesiątką. Na moim magicznym stole stanie się to trochę szybciej. Mam już ułożoną macierz. Zauważmy, że każdy rząd zaczyna się od pełnej dziesiątki. 10, 20, 30, 40, 50. A każda kolumna ma tę samą ilość jedności. 2, 2, 2, 2, 2. Warto zwrócić dziecku uwagę, że ułożenie to nie jest przypadkowe. Zacznijmy liczenie sobie na przykład od 20. 20, 21, 22, 23, 24. Teraz pokażę Wam kilka ćwiczeń, które możemy wykonać na naszej macierzy. Zaczniemy od rozpoznawania liczb. Prosimy, aby dziecko znalazło kartę z zadaną przez nas liczbą, na przykład 34. Dla ułatwienia możemy podpowiedzieć, że warto najpierw znaleźć rząd z 30, a następnie kolumnę, w której pojawiają się czwórki. Możemy również zacząć liczenie od 30. 30, 31, 32, 33, 34. Warto kilkukrotnie powtórzyć to ćwiczenie i zamienić się rolami, tak aby to dziecko zadawało nam liczbę. Trudniejszą wersją tego ćwiczenia będzie poszukiwanie zakrytych kart. Prosimy, aby jeden z graczy odwrócił wzrok, drugi w tym czasie zakrywa karty. Teraz zawodnik musi odgadnąć zakrytą przez nas kartę. Możemy zrobić to analogicznie jak w poprzednim ćwiczeniu, znaleźć rząd, w którym znajduje się karta, czyli wiemy, że będzie to 20. I patrzymy, ile ma jedności. 7. Będzie to 27. Możemy również spojrzeć na sąsiadów liczby. Na przykład tutaj. Wiemy, że mamy 32 i 34. Pomiędzy tymi kartami powinno znaleźć się 33. Albo w najprostszej wersji zaczynamy liczenie od 40. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Tutaj również zamieniamy się rolami i prosimy, aby to dziecko zakryło karty. Trudniejszą wersją tej gry jest ta, w której nie będziemy zakrywać kart, tylko zamienimy je miejscami. Jeśli dziecko nie od razu zauważy różnicę, możemy podpowiedzieć, aby sprawdziło, czy w każdym rzędzie jest taka sama ilość dziesiątek lub w kolumnie ta sama ilość jedności. Do ostatniego ćwiczenia przygotowałem karty w ten sposób. Ciekawe, czy zauważycie tutaj jakąś nieprawidłowość. Mam nadzieję, że nie było to zbyt trudne. Zabrałem wszystkie karty, w których pojawia się 6 jedności. Również takie ćwiczenie możecie przygotować dla swoich dzieci. Nasza macierz będzie się pojawiała w wielu innych odcinkach. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą lekcję oraz zapraszam do kolejnych filmów oraz naszego Facebooka i Instagrama. Do zobaczenia!